Cześć! Witamy na kanale GRC Ninja, gdzie dzielimy się naszym doświadczeniem zdobytym podczas pracy w systemach GRC. Ja nazywam się Andrzej, to jest Filip, cześć. To już drugi odcinek z tej serii na poziomie zaawansowanym. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy, na czym polega wyzwanie w obszarze okresowej weryfikacji uprawnień użytkowników w systemach klasy ERP. Używaliśmy tego klocków Lego. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, koniecznie sprawdźcie. Dzisiaj pokażemy to, co najciekawsze, czyli demo systemu klasy GRC. W tym odcinku będzie to narzędzie Smart GRC. Dobre narzędzie jest ważnym elementem wspierającym, ale dużo ważniejszym jest dobre zaplanowanie i wdrożenie całego procesu. I o tym procesie dzisiaj będziemy sporo mówić. Andrzej, od czego zaczyna się ten proces? Moim zdaniem przygotowanie danych do przeglądu to pierwszy i kluczowy krok. W tym kroku definiujemy kluczowe parametry, takie jak na przykład data zakończenia oraz określamy m.in. zakres użytkowników do weryfikacji i ewentualne wykluczenia niektórych grup. Wykluczenia? To nie brzmi dobrze. No właśnie chodzi o to, że w systemie mamy różne grupy użytkowników czy typy kont. Mamy użytkowników IT, mamy konta interfejsów lub konta techniczne i mamy też różne typy uprawnień. Taka lista osób z szerokimi uprawnieniami, które powiedzmy umieszczone w tym standardowym, biznesowym przeglądzie znacznie zwiększyłyby ilość pozycji do weryfikacji i tak naprawdę zniszczyłyby terminowość i przejrzystość całego przeglądu. Szczególnie kiedy, tak jak wspomniałem, większość dostępu była jednak związanych z biznesem. Dużo lepiej w tym przeglądzie użytkowników biznesowych pominąć te wszystkie konta techniczne i wrócić do nich, oczywiście wracamy do nich, przy okazji dedykowanego przeglądu lub w ramach innego procesu, na przykład przegląd kont technicznych, przegląd kont interfejsów czy przeglądy IT. Okej, brzmi sensownie, bardzo sensownie. Dzięki. Jeśli chodzi o inne parametry, to ciekawym elementem jest określenie, kiedy będą konieczne przez weryfikatorów dodawanie komentarzy do swoich decyzji. Na przykład w sytuacji, kiedy decyzja dotyczy ryzyka krytycznego czy wysokiego, możemy w narzędziu wymusić, że taką pozycję weryfikator dodatkowo będzie musiał obarczyć jakimś cennym komentarzem. Określamy zachowanie eskalacji i wiele innych ciekawych elementów. Filip, to może zamiast o tym opowiadać, wejdźmy do systemu i pokażmy, jak to wygląda w praktyce. Z całą przyjemnością, Andrzej. No dobrze, znacznie lepiej niż opowiadać jest to zobaczyć, no ale żeby zobaczyć, trzeba się zalogować. Przed nami widzimy ekran logowania do aplikacji Smart GRC. Oczywiście jest to środowisko demonstracyjne Lab, w związku z tym tutaj podaję użytkownika oraz hasło. W naszych produkcyjnych instalacjach tego rozwiązania mamy oczywiście tutaj integrację z SSO, w związku z tym użytkownik po kliknięciu na link od razu jest autentykowany do aplikacji. Jest to taki ekran główny, powitalny. Oczywiście można te kafle sobie spersonalizować i trochę inaczej prezentować. Tak jak już wiecie z poprzednich filmów, tutaj u góry jest taki krótki pasek nawigacyjny, gdzie mamy informacje o wersji, o rodzaju tego środowiska. Mamy też wybór języków, czy też ustawienia parametru użytkownika oraz globalne. Mamy też właśnie takie określenia takich preferencji personalizowanych, jak ekran powitalny, czy też ustawienia delegacji. W tym materiale będziemy pokazywać, jak w aplikacji Smart GRC wygląda przegląd okresowy uprawnień. Aby taki przegląd okresowy zobaczyć, przede wszystkim należy w pierwszej kolejności przygotować dane do przeglądu. I tutaj na tym chciałbym się skupić, ponieważ to pokazuje, jakie możliwości daje ta aplikacja. W pierwszej kolejności określamy takie podstawowe parametry przeglądu okresowego. Tutaj możemy taki przegląd realizować po użytkownikach w systemie ERP albo również w innych systemach. Możemy również określić, żeby ten typ był generowania na przykład po roli.
czyli wyjść od roli, a nie od ryzyka. To wyjście od ryzyka jest lepsze, o tym mówiliśmy w innych naszych filmach, ale tutaj nie będę na ten temat, odsyłam do nich, nie będę tutaj więcej tego rozwijał. Określamy prefiks dla przeglądu. Prefiks to jest taki ciąg znaków, który określa na przykład wtedy, tutaj w tym przypadku my tak sobie kodyfikujemy, że jest to przegląd kwartalny dla pierwszego kwartału, dla 2024 roku. I tutaj każdy wniosek, każda pozycja, która będzie przeglądana, będzie miała ten stamp, w związku z tym łatwiej będzie tym zarządzać jakby później, tak, wracając do takich przeglądów na przykład. Możemy określić sobie datę zakończenia takiego przeglądu. Najczęściej jest to okres około 2 tygodni. Ta data nie powinna być ani za daleka, ani za też krótka. Możemy sobie uruchomić proces eskalacyjny, czyli określić po jakim czasie, jeżeli nie będzie podjęta decyzja, co się ma z tym dziać, z takim wnioskiem. System prosi, abyśmy zdefiniowali, czy chcielibyśmy pozycję w przeglądzie przekazywać. Co to znaczy przekazywać? Trafiło do mnie jakieś ryzyko do weryfikacji, jestem weryfikatorem, ale to nie jest moje ryzyko, to nie jest mój obszar i taką pozycję mogę odesłać do administratora. Natomiast w sytuacji, kiedy ja bym chciał skonsultować podjęcie decyzji dla tej pozycji z inną osobą, to mogę to zrobić poprzez przesłanie takiej pozycji do innej osoby. I teraz tutaj system nas pyta, czy chcemy to ograniczyć w jakiś sposób, tak? Czyli w ogóle nie mogę tego zrobić, po prostu ja muszę podjąć decyzję, albo mogę zrobić to do dowolnej osoby w organizacji, albo do osoby zdefiniowanej, tak? Czyli na przykład według jakichś kluczy, że ja mogę przesłać to do osoby, ale na przykład takiej, która jest tylko moim przełożonym, albo w strukturze jest level wyżej niż ja, organizacyjnej, albo pracuje w określonym obszarze. To też się potem definiuje, jak to powinno być. Także jeżeli mamy to zdefiniowane, możemy dodać do użytkowników zdefiniowanych. Określamy grupę tak zwanych administratorów w aplikacji, przegląd uprawnień czy też obowiązków. Tutaj mamy taką grupę przegląd okresowy administratorów. Do tej grupy przypisujemy osoby, które będą miały taką specjalną rolę w trakcie tego przeglądu, będą te pozycje monitorować, będą przesuwać je do innych osób, także to jest bardzo poręczna funkcjonalność. Następnie określamy, czy chcemy mieć oznaczenie użycia transakcji i od jakiego poziomu ono jest średnie, od jakiego poziomu jest niskie, od jakiego poziomu jest wysokie. Chodzi o to, że my kolorem jakby określamy, czy ktoś często korzysta z transakcji, czy rzadko. A te cyfry tutaj, one pomagają administratorowi sprecyzować, tak? Jeżeli na przykład mamy dane za ostatni rok i ktoś używał to tylko 5 razy, no to w tym przypadku może to być niskie użycie jako podpowiedź dla osoby, która weryfikuje taki dostęp. Jeżeli mamy dane na przykład za ostatni kwartał, no to użycie 5 razy będzie użyciem na przykład średnim, czyli sygnalizujemy, że użytkownik jednak z tych dostępów korzysta. Tak, to chodzi o to, żeby pomóc weryfikatorowi w przeglądzie podjąć lepszą decyzję. Maksymalna liczba powiadomień, generalnie to narzędzie bardzo dużo wysyła różnych powiadomień o tym, że dana pozycja jest do weryfikacji, że minęło 7 dni od kiedy nie podjąłeś decyzji, jest dużo przypominaczy, pronaglaczy. I teraz wprowadziliśmy taką funkcjonalność, która jest też efektem projektu, gdzie określamy, ile maksymalnie możemy do danej osoby wysłać powiadomienia od ostatniego logowania się do aplikacji. Tak? Chodzi o to, że jeżeli jakby to ma być skuteczne, to nie możemy spamować tej osoby. Tak? Więc jeżeli ona się nie logowała do aplikacji, to po wysłaniu jej 3 czy 5 powiadomień nic nie zmieni. Tak? Więc możemy to sobie ograniczyć, na przykład do 1 albo 2. Natomiast w sytuacji, kiedy ona się już zalogowała do aplikacji, to ten licznik się resetuje. Tak? I znowu możemy pozwalać aplikacji na wysyłanie powiadomień. Znowu nie tyle, ile na przykład w danym obszarze jest wymaganych, ale tyle, ile dany użytkownik jest faktycznie w stanie tutaj zaakceptować. Bardzo ciekawa funkcjonalność. Następnie określamy komentarze, kiedy są wymagane. Wiadomo, że to jest przegląd ma na celu też zebranie informacji o tym, kto do czego ma mieć dostęp. Jeżeli ja na przykład podejmuję decyzję, że chcę odebrać dostęp, to na przykład jeżeli to ryzyko jest, albo może inaczej, zaakceptuj, będzie lepsze.
jako przykład tutaj, tak? To na przykład nie chciałbym mieć tego komentarza wymaganego dla ryzyka niskiego, średniego, no ale być może dla wysokiego i krytycznego, jak ktoś akceptuje ryzyko, no to być może chciałbym taki komentarz wymusić na użytkowniku. Tak samo jest odbierz dostęp, tak? Tutaj być może zawsze chciałbym, żeby taki komentarz się pojawił, tak? Na przykład użytkownik już, nie wiem, nie pracuje, tak? Albo przeszedł do innego działu, tak? Jakby mogę też zdecydować, że nie chcę tych komentarzy. Wiadomo, że te komentarze to jest dodatkowa informacja, która w przeglądzie jest zbierana, no i to też jest trochę uciążliwe dla naszych weryfikatorów. Kryteria generowania danych wybieramy oczywiście system, dla którego ten przegląd ma być generowany. Tutaj możemy wybrać konta, czy chcemy mieć dialogowe, systemowe, czy wszystkie, tak, określić. Obszar organizacyjny, czy to generujemy na przykład tylko dla jednej spółki, czy dla wszystkich tych takich org zdefiniowanych danych. No i następnie określamy, czy chcemy skorzystać z jakiegoś wykluczenia. Wykluczenie to jest taka funkcjonalność, która pozwala nam zdecydować, żeby jacyś użytkownicy, tak, w tym przypadku mamy tutaj zdefiniowane te wykluczenia, tutaj są 2, tutaj 9, w innym miejscu jakby się te wykluczenia definiuje. Natomiast to powoduje, że ci użytkownicy, którzy są tutaj objęci tym wykluczeniem, nie będą podlegali przeglądowi. Czyli wszyscy administratorzy, wszystkie konta Firefighter na przykład można tu wykluczyć. Chodzi o to, żeby nie generować pracy, którą na koniec nie wiadomo, że i tak powiedzmy zaakceptujemy te ryzyka, bo są na to inne kontroli. No i po tak zdefiniowanych wszystkich tych parametrach, doprecyzowania tych komentarzy, określenia tych podstawowych parametrów przeglądu, wciskamy guzik generuj dane i przechodzimy w tym procesie dalej. A teraz wracamy do studia. Jestem ciekawy Waszych komentarzy i opinii. No, Filip, bardzo ciekawe to demo. Cieszę się, że Ci się podobało. Szczególnie zwrócił moją uwagę ten detal, jeżeli chodzi o poziom wymagalności komentarzy w trakcie przeglądu okresowego. To faktycznie jest przydatne i wykorzystywane? Wiesz co, tak. No, też wydaje to się takie banalne, ale faktycznie jest to efekt rzeczywistego wymagania, które powstało w trakcie realizacji projektu, wdrożenia takiego narzędzia, gdzie klient chciał mieć wpływ na to i zwiększyć też wartość dodaną z tego przeglądu. Nie? Wyszedł z założenia, że skoro angażuje tych weryfikatorów do weryfikacji tych zestawień, tych decyzji, no to chciałby jak najwięcej informacji uzyskać. W sytuacji, kiedy odrzucamy jakieś uprawnienia, bądź też w sytuacji, kiedy akceptujemy krytyczne. Co jest kolejnym krokiem, Andrzej? Po określeniu parametrów i zakresu przeglądu przystępujemy do wygenerowania danych, do weryfikacji lub jak niektórzy mówią, certyfikacji dostępu. System SmartGRC odgrywa kluczową rolę, gdyż generuje dane zgodnie z ustalonymi kryteriami i wyświetla je w układzie ryzyko versus zestaw organizacyjny. Ale istotne jest to, że administrator ma możliwość weryfikacji tych danych przed ich wysłaniem do weryfikatorów. Okej, a czemu ta weryfikacja przed wysłaniem jest taka ważna? Często w przeglądzie uprawnień okazuje się, że właściciel danego zestawu organizacyjnego, czyli tak naprawdę ryzyka w kontekście danej lokalizacji, konkretnego magazynu lub danych konkretnej spółki, ten właściciel już nie pracuje lub ma na przykład inny zakres obowiązków jak nasz Janek. I to należy poprawić. Same ryzyka też się zmieniają i dochodzą nowe, czyli na pewno należy upewnić się, że ta lista jest wciąż aktualna. Okej, to może zobaczmy, jak wygląda taka weryfikacja przed wysłaniem. Zobaczmy to w systemie. Fantastycznie. No dobrze, to zobaczmy zatem, jak w praktyce wygląda proces generowania danych do przeglądu. No w pierwszej kolejności oczywiście musimy wejść do listy wygenerowanych przeglądów. Tutaj mamy aktualnie jeden otwarty, wygenerowany zestaw danych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było ich więcej. Możemy równolegle sobie na nich pracować. W momencie, kiedy chcę zobaczyć te dane, i to jest bardzo ważny element przygotowywania takiego przeglądu, otwiera mi się ekran, w którym w górnej części mam panel z kryteriami wyszukiwania, poniżej mam akcje,
A na samym dole mam właśnie już ten przygotowany przez system faktyczny zestaw danych do wysłania, czyli system, konkretną informację o loginie użytkownika, o poziomie ryzyka, który on ma, kodyfikacji tego ryzyka, opisu, wskazanie obszaru organizacyjnego i kto będzie tym weryfikującym w przypadku tej konkretnej pozycji. I domyślnie wszystkie te pozycje są na nie, czyli nie uwzględnia w przeglądzie i to w tym zadaniu będziemy właśnie weryfikować. Czyli jakby podsumowując, system wygenerował 4371 wierszy na podstawie tych pierwszych kryteriów górnych, gdzie wskazaliśmy rodzaj konta, system i daliśmy wykluczenia. Tak? Teraz naszym zadaniem jest określenie, czy ja chciałbym wszystkie te obszary analizować. No i jak to administrator takiego przeglądu, jak on do tego dochodzi? No przede wszystkim on ma tutaj te kryteria, może zdecydować, że dla konkretnych ryzyk taki przegląd będzie realizowany. Na przykład wiemy, że byśmy chcieli, żeby to był przegląd, w którym będziemy analizować wszystkie ryzyka SOD. Po kliknięciu albo Enter, albo tutaj wyszukaj na dole nam się to zaktualizuje i tutaj są te wszystkie ryzyka SOD i jak widzicie masowo jest ustawiona akcja na nie, no ale mogę właśnie jednym klikiem te kryteria, które tu widzę, tak, dać na tak i wtedy on nam tutaj te decyzje masowo zmieni i te osoby już z ryzykami SOD będą uwzględnione w przeglądzie. Tak? Jak analogicznie, jak sobie dam na przykład sensitive accessy, to one również tu nie są na razie uwzględnione. Jak będę chciał je uwzględnić, również jednym klikiem mogę te decyzje tutaj zmienić. Mogę to robić wielokrotnie, mogę to robić dla poszczególnych ryzyk, dla poszczególnej osoby. Nie? Więc to tutaj mogę sobie dowolnie filtrować. Po co to robię? No, robię to po to, żeby w ten sposób jakby doprecyzować, jakiego rodzaju dane chciałbym, żeby na tym moim przeglądzie się pojawiły. Ponieważ jest to system, jest to demonstracja labowa, to ja nie będę takiego masowego zestawu danych generował. Nie jest mi to do niczego potrzebne. W tej chwili mam tylko pokazać, jak to działa, więc sobie tutaj przygotowałem wcześniej kilka kont, które wiem, że mają jakieś ryzyka i będę chciał te konta ująć w takim przeglądzie. To jest dla loginu M. Mikołajewski. Zrobię jeszcze kilka takich innych loginów, na przykład Twircyk. Tutaj też uwzględnię go w przeglądzie, on też tu ma kilka tych pozycji. Może tutaj jeszcze R. Prędki, czyli Roman Prędki. Ma jedną pozycję, też mogę ją z tego poziomu zmienić, tak? No i to w zasadzie jest jakaś tam pula tych użytkowników, których chciałbym właśnie w takim przeglądzie tutaj przeglądać, nie? No i w efekcie mogę też oczywiście tutaj na przykład sobie wskazać konkretnego weryfikującego, nie? Czyli na przykład jeżeli będę chciał tą operację przeprowadzić dla konkretnego weryfikującego, tak? No to mogę sobie tą oczywiście tutaj osobę, na przykład Adam Zieliński jest taka osoba i mogę też zobaczyć jakie on ma tutaj pozycje do przeglądu. Mogę też dla tych pozycji, które mam tu wyfiltrowane, tak, takiego weryfikującego przypisać. Czyli te akcje są w dwóch zakresach. Czy uwzględniamy daną pozycję w przeglądzie i kto ma być weryfikujący. Tak? Czyli bardzo łatwo mogę sobie zrobić coś takiego, że mogę sobie tutaj dać te wszystkie pozycje, które mam w tej chwili w przeglądzie przewidziane. Jak widzicie, tu są różne osoby i na przykład mogę chcieć jakąś z tych osób zastąpić inną, tak? Bo wiemy, że na przykład, nie wiem, Karolina Rak już nie pracuje, w związku z tym mogę tutaj, wybierając odpowiednie kryteria dla tej pozycji, tak? Czyli na przykład pokaż mi wszystkie pozycje, gdzie weryfikującym jest Karolina Rak.
i następnie chciałbym ją zmienić na Adama Zielińskiego. Tu klikając ten guzik zmieniłbym wszystkich weryfikujących z Karoliny Rak na Adama Zielińskiego. I to jest bardzo, uwierzcie mi, bardzo przydatna funkcjonalność, bo w praktyce te zmiany w tym obszarze są bardzo często robione i właśnie na tym polega praca z przeglądem danych, z przygotowaniem danych do przeglądu, żeby określić odpowiednie pozycje, które mają być w przeglądzie i oczywiście odpowiednie osoby za to odpowiadające. I nie chodzi tutaj o to, aby wykluczać coś, wyłączać coś z przeglądu, tylko aby doprecyzować, kto dokładnie ten przegląd będzie realizował i dla jakich pozycji. Kompletność takiego przeglądu jest analizowana na różnych raportach, które potem mamy z systemu, a w tym miejscu najważniejsze dla nas jest to, aby taki przegląd przede wszystkim był skuteczny, czyli trafił do odpowiedniej osoby. No myślę, że na tyle. Wracamy zatem do studia. No Filip, bardzo ciekawe to demo. Tym razem przynajmniej ja zwróciłem uwagę na możliwość masowej zmiany weryfikatorów w przeglądzie. Powiedz mi, często klienci z tego korzystają? Tak, często i tej spostrzegawczości nie można Ci odmówić. Z naszych doświadczeń projektowych organizacje, które przeprowadzają około 2 razy w ciągu roku taki przegląd, mniej więcej między 20 a 30 pozycji zmienia się przed wysłaniem do weryfikacji, czyli całkiem sporo, są kilkudziesięciotysięczne zestawienia. I pomimo tych korekt, tych weryfikatorów, poprawy, zmiany na te właściwe osoby, i tak około 10% z całej tej listy jest odsyłana z powrotem. Tak, sporo. No. A takie pozycje, to są takie niechciane, brzydkie kaczątka, nawiązując do odcinka poprzedniego. I one wymagają dużej pracy po stronie administratora uprawnień, powodują dodatkowy nakład pracy, powodują frustrację po stronie weryfikatorów i to jest, z tym czasami jest więcej pracy niż z tymi 90% pozycji, które robisz standardowo w narzędziu. Nie? No dobrze, ale co jest kolejnym krokiem? No tak procesowo, to teraz powinien się już rozpocząć ten faktyczny przegląd uprawnień przez weryfikatorów. I tutaj sam proces opiera się na tradycyjnym interfejsie, który został opracowany z myślą o użytkownikach biznesowych. To jest tutaj bardzo ważne. Którzy przyjmują określoną strategię i logikę takiego przeglądu. Do tego potrzebne są im różne rodzaje informacji, takie jak agregacje czy filtry danych. Najważniejsze takie filtry to poziom ryzyka czy obszar organizacyjny. Można też wybrać konkretne pozycje, które wymagają uwagi. A co jest, jeśli zauważymy na tej liście pracownika, który już nie pracuje w organizacji? Może się tak zdarzyć. Nawet często się zdarza. W takim przypadku weryfikator powinien mieć możliwość usunięcia użytkownika i automatycznego odebrania mu wszystkich uprawnień. To pomaga utrzymać aktualność bazy danych użytkowników, a przy okazji też bazy danych uprawnień w systemie. Okej, rozumiem. Przyznam, że to wszystko brzmi naprawdę skomplikowanie, ale zarazem jest bardzo użyteczne dla organizacji. Dzięki takiej przejrzystości i elastyczności przeglądy stają się o wiele bardziej efektywne. Tak, dokładnie. A dodatkowo weryfikatorzy otrzymują automatyczne przypomnienia o pozycjach do akceptacji, co znacznie usprawnia cały proces. Proponuję, że może przeszlibyśmy do systemu i zobaczyli, jak taki proces w nim wygląda. Z przyjemnością. Zapraszam. No dobrze. Przejdźmy zatem na konto naszego weryfikatora w przeglądzie okresowym. Tym razem będzie to Adam Zieliński, który właśnie otrzymał powiadomienie mailowe na pocztę, że ma się zalogować i rozpocząć taki przegląd. Adam Zieliński loguje się do systemu SmartGRC. Domyślnie po zalogowaniu takim podstawowym ekranem nie jest ta lista kafelek, tylko lista spersonalizowana dla Adama. Tutaj dotyczy to obszaru Smart Access. Zatem, aby przejść do przeglądu, musi uruchomić sobie moduł Smart Review, następnie przegląd okresowy i weryfikacja. Oczywiście ten ekran również może być jego domyślnym ekranem pracy w aplikacji, w zależności od tego, jaką rolę domyślną czy główną sprawuje Adam Zieliński. Po zalogowaniu się do systemu SmartGRC Adam Zieliński rozpoczyna przegląd okresowy uprawnień. Na podstawowym ekranie widzi listę pozycji, którą ma za zadanie opracować.
Każda ta pozycja domyślnie ma status do opracowania. W momencie, kiedy Adam podejmie decyzję dla danej pozycji, dla danego ryzyka, wówczas ta pozycja znika z jego listy i znajduje się w statusie opracowanym. Po zakończeniu pracy ze wszystkimi pozycjami Adam klika zatwierdź podjęte decyzje i wówczas te takie domyślne, draftowe decyzje podjęte zostają przekształcone w finalne decyzje. Taki przegląd jest odsyłany z powrotem do administratora, a praca Adama w systemie jest zakończona. Co Adam widzi na ekranie? Przede wszystkim Adam widzi identyfikator przeglądu, którego dotyczy dane ryzyko, system, login pracownika, oczywiście może więcej szczegółów też się na temat tego pracownika dowiedzieć, ID tego ryzyka, czego dotyczy to ryzyko, w tym momencie jest to Sensitive Access, czyli ryzyko wrażliwego dostępu, myślę, że poniżej, tak jak na przykład tutaj mamy również ryzyko Segregation of Duties, które polega na wprowadzaniu faktury dostawcy i zarządzaniu danymi podstawowymi dostawcy. Jest to domyślny obszar organizacyjny, czyli nie jest to podzielone po spółkach. Mogę taki opis ryzyka sobie tutaj wyświetlić, żeby takie ryzyko bardziej zrozumieć. Widzę, że to prowadzenie tych danych fikcyjnego dostawcy oraz wygenerowanie fikcyjnej faktury składa się z dwóch grup czynności. Jak wiecie już z tych wcześniejszych naszych filmów, tak są właśnie zbudowane ryzyka, że zarządzamy nimi na poziomie grup czynności. No i następnie mamy kilka tutaj fajnych informacji, między innymi mamy informację, że ten dostęp nie jest używany, czyli brak transakcji użycia w danym okresie, poniżej 1, to co pamiętacie tam zdefiniowaliśmy w przeglądzie. Tutaj jest pole faktycznej decyzji, tutaj Adam będzie podejmował decyzję, czy on akceptuje ten dostęp, czy chce go odebrać, czy chciałby go pominąć i wysłać do administratora, bo nie rozumie, dlaczego to ryzyko znalazło się u niego, czy również przekazuje do opinii czy decyzji. Opinie od decyzji różnią się tym, że jak przekazuje do opinii, to wówczas inna osoba, oczywiście z zatwierdzonej listy, tak, zgodnie z parametrami przeglądu, daje mu wkład do decyzji, on dostaje tą pozycję z powrotem już z podjętą decyzją i może ją zatwierdzić. Jeżeli przekaże do decyzji, to taka decyzja już do niego nie wróci, ta osoba podejmie ostateczną decyzję. Widzimy również tutaj decyzję historyczną, czyli w przeszłości Adam podejmował decyzję, aby odebrać to ryzyko. No i jeżeli chce wprowadzić jakiś komentarz, to tutaj go może wskazać. Co tutaj jest zastanawiające w tej pozycji, to to, że Adam już raz w historycznej decyzji podjął decyzję, aby to ryzyko odebrać. To jest niepokojące, że ono nadal się pojawia na przeglądzie. Możemy tu w widoku historii zobaczyć, co wtedy się tutaj stało. W tym przypadku tego SODA Adam chciał odebrać wprowadzanie faktury dostawcy, czyli z tego ryzyka już tutaj raz podjął decyzję, żeby to odebrać. Nie wiadomo, dlaczego to nie zostało odebrane przez służbę IT. Mogło być też odebrane i ponownie nadane. Tak się też czasami zdarza. Więc jeżeli tutaj w tym przypadku byśmy chcieli tą decyzję ponowić, czyli odbierz dostęp, tutaj możemy zaznaczyć, tak jak w poprzednim przykładzie, że chcemy odebrać te dane podstawowe dostawcy. Możemy napisać komentarz, może on być złośliwy albo neutralny, na przykład już raz prosiłem, aby ten dostęp odebrać, tak? To będzie w kategorii złośliwych. Jeśli Adam chce być mniej złośliwy, to dla Alexa Franco napisze komentarz pod tytułem: Alex Franco nie potrzebuje czynności zarządzania danymi podstawowymi dostawcy w swojej pracy. Potrzebował ją kiedyś, kiedy pracował w dziale danych podstawowych, teraz już tam nie pracuje, w związku z tym proszę o odebranie tej czynności. Taki komentarz, on również w specyfikacji, która powstaje po przeglądzie z listą rzeczy do odebrania, która jest wysyłana do administratora uprawnień, on będzie również umieszczony. On też pomoże mu łatwiej podjąć decyzję, jak tutaj postąpić. Tak? Więc tutaj taką decyzję podejmujemy, klikamy guzik zatwierdź i co się dzieje? I ta pozycja już nam z naszej listy dla tego użytkownika spadła. To, co jest bardzo fajne w tym systemie, to to, że jeżeli gdzieś jeszcze to ryzyko dla tego samego użytkownika występowało w kombinacji z tymi danymi podstawowymi dostawcy, to wówczas wszystkie takie sytuacje zostaną wskazane jako odbierz dostęp. W tym narzędziu bardzo duży nacisk kładzie się na to, aby zminimalizować czas osoby, weryfikatora potrzebny na dokonanie takich decyzji. W związku z tym każda taka automatyzacja jest w cenie. Jak chcę zobaczyć,
skutek tej mojej decyzji, to mogę tutaj w statusie pozycji w kryteriach wyszukiwania wybrać opcję opracowana i wówczas na dole pojawią się moje decyzje. I zobaczcie, to jest dokładnie ten case. Jak pamiętacie, to ryzyko analizowałem. Ryzyko pierwsze z tymi danymi podstawowymi dostawcy. Tak, tutaj napisałem ten mój komentarz złośliwy, już raz prosiłem, tak, żeby ten dostęp odebrać, a system wyszukał nam wszystkie inne pozycje z tymi danymi podstawowymi dostawcy, znalazł takie ryzyko drugie dla tego samego użytkownika, to ważne, i tu również zaznaczył odbierz dostęp, czyli system niejako automatyzuje przy użyciu właśnie takich algorytmów inteligentnych czas pracy, czy skraca ten czas pracy z takim wnioskiem. Jeśli ja na przykład wiem, że użytkownik, na przykład Jan Fircyk, tutaj ta pozycja, już w firmie nie pracuje, to mogę mu poprosić system o usunięcie, o zaznaczenie konta do zablokowania. To w praktyce jest nie do usunięcia, ale zablokowania w tym systemie bądź we wszystkich systemach. Jak tutaj damy, że chcemy usunąć takie konto, na przykład Fircyk, może być uprzejmym, pan Fircyk już nie pracuje, tak? Więc takie działanie, zobaczcie, co spowoduje, jaką akcję. Oczywiście ta pozycja mi spadła z mojego to-do, więc tutaj już Fircyka nigdzie nie ma. Natomiast jak oczywiście chcę go zobaczyć, to mogę sobie tu wrócić w opracowanych decyzjach i znowu miałem dwie stare dla Alexa Franco i doszło mi raz, dwa, 3, 4, 5, 6 kolejnych, czyli w sumie mam 8 wierszy, które już mam opracowane. A zauważcie, że decyzję podjąłem tylko dla 2 wierszy. Także dla 2 podjąłem, a 8 mam opracowanych. I ta różnica między 2 a 8 to jest właśnie wartość dodana ze stosowania narzędzi w przeglądzie. Te algorytmy są po to, aby nasz weryfikator mógł łatwiej, szybciej podjąć decyzję, a jeżeli ją podejmuje, to żeby ona była spójna. Bo zauważcie, co by było, gdybym przeoczył taką pozycję Fircyka gdzieś tam niżej i na przykład nie zaznaczyłbym, że on nie pracuje, wręcz przeciwnie, zaakceptowałbym to uprawnienie. Taki administrator dostałby informację, że jeden użytkownik chce, żeby to konto usunąć, na przykład zablokować, Adam Zieliński, a inny pisze, że akceptuje mu uprawnienia. Czyli co mamy? Mamy konflikt. I tak się dzieje w ramach tego użytkownika. I jeżeli Fircyk występowałby u innych weryfikatorów, to również im się to online odświeża. Tak? Czyli to też nie działa w ramach danej osoby, ale w ramach też pomiędzy tymi osobami. To jest po prostu fajne. Tak powinny wyglądać przeglądy okresowe uprawnień, tak jak to zostało tutaj wymyślone. Co ciekawe, tutaj kolejna fajna informacja, mamy użytkownika, też ryzyko SOD4, tym razem i widzę, że on, bo tutaj jak jest zielona lampka, to znaczy, że użytkownik nie używa transakcji, czyli on de facto tego dostępu potencjalnie nie potrzebuje. Oczywiście to jest moja decyzja, czy ja tak na pewno będę chciał odebrać taki dostęp, ale jak jest czerwona lampka, to mówi stop, tutaj coś się dzieje, on tego używa. No i oczywiście tutaj należy ustalić, co jest konkretnie używane i ile razy. Tutaj widzimy, że w ramach tej czynności użytkownik nie każdą transakcję, ale na przykład transakcję AS02 używał 8 razy i wynika to z takiej roli, którą posiada. Zresztą tą rolę ma w kilku, tą transakcję ma w kilku rolach. Ona się też wiąże z kilkoma czynnościami. Niemniej jednak używał ją 8 razy i ostatni raz 8 marca, czyli jakby odbieranie mu tego dostępu no nie jest do końca dobre, ponieważ mimo, że jest to ryzyko, no to on to ryzyko w zakresie środka danych podstawowych środka trwałego jakby używa, prawda? Czyli tutaj to jest być może sygnał do tego, że nie warto mu tego odbierać, bo on tego potrzebuje, a być może on nie powinien tego robić. Nie, więc w zależności co tam stwierdzimy, mogę taką decyzję zaakceptować. Ryzyko było poziomu, jakie to było ryzyko? Zobaczmy jeszcze szybciutko opracowane. Wydaje mi się, że to ryzyko było niskie i dlatego system bez komentarza pozwolił mi to zaakceptować. W sytuacji, kiedy bym chciał zaakceptować ryzyko wysokie, przewróćmy taki case, akceptuję, to system zgodnie z moimi ustawieniami w parametrach wymagałby ode mnie tutaj komentarza, tak? Czyli jakby nie pozwoliłby mi tak po prostu zaakceptować, tylko powiedziałby, słuchaj, jak chcesz to zaakceptować,
dodaj komentarz. Mam nadzieję, że wasi weryfikatorzy dają bardziej wylewne komentarze niż te, co widzimy, czyli jest OK. To nie jest dobry komentarz, bo on de facto niewiele wnosi ponad to, że ja to chcę zaakceptować. Nie? Bardziej dlaczego jest OK, mamy kontrolę mitygującą, to byłyby dobre, celne, trafne komentarze. Jak widzicie, ja się tu rozkręcam, mam już coraz mniej tych pozycji do zaakceptowania. Kolejną bardzo fajną funkcją, ja ją wręcz uwielbiam, słuchajcie, jest możliwość kopiowania decyzji historycznej, tak? Czyli mamy taką sytuację, że robiłem ten przegląd w listopadzie, mamy teraz, czyli w czwartym kwartale 2023 roku, mamy pierwszy kwartał 2024 i ja robię ten przegląd sobie kwartalnie. I teraz zobaczcie, te ryzyka się powtarzają, bo to jest cykliczny proces, tak? Więc one się powtarzają i widać, że ja już tutaj jakieś decyzje historyczne mam. Więc słuchajcie, co ja mogę zrobić? Ja mogę sobie zaznaczyć wszystkie pozycje, no albo powiedzmy nie będę zaznaczył wszystkich, żeby pokazać jeszcze wam coś, to zaznaczę powiedzmy pierwsze 4 i mogę skopiować poprzednie decyzje. Jednym guzikiem mogę skopiować poprzednie decyzje. Oczywiście system jest inteligentny, jeżeli ja kopiuję decyzję i decyzja była zaakceptuj, a dotyczy to ryzyka wysokiego, no to powie mi system, no ale słuchaj, to musisz napisać, że komentarz, bo administrator wymaga, nie? Więc stosowanie tych komentarzy jest fajne, bo ono wymusza więcej informacji od weryfikatorów, natomiast jest czasami trochę męczące dla samych weryfikatorów, prawda? Bo oni wtedy muszą tutaj nam jakby w jakiś sposób opisywać, tak, to w komentarzach, co nie zawsze jest dla nich takie super convenient czy też wygodne. Natomiast no, oczywiście to jest po to, żeby się upewnić, że nikt przypadkiem czegoś za dużo nie zaklikał. Zostało mi już tylko 16 pozycji, słuchajcie, także część skopiowałem jako historyczne, część mi się automatem skopiowało, część mi się samo dodało, no niestety niektóre muszę podjąć jakby samodzielnie, tak? Muszę gdzieś tam pewne rzeczy poakceptować. To są ryzyka wysokie, więc będę musiał ten komentarz tutaj niestety dodać. Spróbujemy to szybko zrobić. Komentarz się skopiuje, to jest też inteligentne, prawda? Że jakby 3 pozycje, ten sam komentarz jest OK, niestety komentarz nie jest zbyt celny i w punkt, ale on się kopiuje. Już mi zostało tylko 13. Także naprawdę, słuchajcie, idzie mi super. Pamiętajcie, że czas weryfikatora to jest główny koszt przeglądu i pamiętajcie, że te osoby muszą lubić to narzędzie, żeby chętnie w nim pracować, żeby certyfikować te uprawnienia i żeby wyłapywać takie przypadki, jak ktoś nie pracuje, ktoś ma za dużo ryzyk, ktoś jest jakby osobą, która nie powinna w ogóle mieć tego S-Developa. Ten S-Develop mi się tu nie podoba, tak? Więc ja bym chciał, żeby to ryzyko IT01, całe ryzyko IT01, czyli jakbym chciał skorzystać w pełni z tych funkcjonalności, to bym tutaj zrobił. Pokaż mi ryzyko IT01, pokaż mi te ryzyka, zaznaczam wszystkie i tutaj jak najbardziej chcę odebrać dostęp. Oczywiście deweloperski to nie jest deweloper. Proszę zabrać te uprawnienia, tak? Bo to są, słuchajcie, bardzo ryzykowne operacje i zobaczcie, jak szybko mogę się z tym uporać, nie? Już mam tych pozycji 7, tak? Więc co tu mamy? Mamy tu jeszcze IT02, też tego IT02 mi się nie podoba, też bym nie chciał, żeby ktoś to miał, ale też nie chcę spędzić całego dnia na pracy w toolu, tak? Bo to nie jest moja główna rzecz. Ja to chcę szybko móc zrobić. To nie jest admin, tak? Zabrać mu dostęp ADM, tak? Czyli te SA, zabrać mu dostęp, nawet mogę być precyzyjny, tak? Zaimponować administratorowi uprawnień jako weryfikator i tutaj poznać. I zobaczcie, co się teraz dzieje, tak? Ja powoli pozbywam się tych pozycji. Już mi zostały tylko 4 wiersze, prawda? I powiedzmy, że te 4 wiersze to są wszystko niskie i średnie ryzyka. Jeśli są średnie, to muszę niestety kliknąć OK, ale robię to szybko, ten sam komentarz. I zobaczcie, co się stało. System sam stwierdził, nie masz już pozycji do opracowania, tak? Zajęło Ci to 17 minut, drogi weryfikatorze, nie będę go zatwierdzał, chcę Wam coś jeszcze pokazać.
tutaj w opracowaniach są te wszystkie moje decyzje, tak? Więc ja mogę sobie tu jeszcze raz na koniec, prawda? Raz na koniec przejrzeć i powiedzieć, dobra, czy wszystko jest tu ok, czy wszystko mam. Jak wszystko mam, daję zatwierdzić podjęte decyzje i te wstępnie wprowadzone decyzje mi jakby schodzą. Moja robota w systemie jest skończona. Przegląd się zakończył. To jest naprawdę, słuchajcie, jedno z lepszych rozwiązań do przeglądów okresowych, jakie ja w ogóle widziałem w pracy z tymi systemami. Tych systemów jest bardzo dużo, ale właśnie takie główne funkcje, jeśli mogę podkreślić, to użycie transakcji, decyzja historyczna, kopiowanie decyzji historycznej, automatyzacja algorytmów pomiędzy pozycjami, konto usuwane w wielu systemach, w jednym systemie, czynności odebrane propagujące się na inne czynności. To są naprawdę bardzo fajne pomysły, jak skrócić cały przegląd. Całość w takim fajnym, przyjemnej liście to do, gdzie każda decyzja mi tam spada, ja coraz mniej tych ryzyk widzę i na końcu, jak już mam wszystko zrobione, zatwierdzam podjęte decyzje. Całość zajęła mi dosłownie kilka minut, tyle co ten film, gdzie normalnie w organizacji tego typu weryfikacje potrafią trwać tygodniami, co każdy, kto robił taką weryfikację, pewnie doskonale wie. No ale wracamy do studia. Ciekawy jestem Waszych wrażeń w studiu na temat tego, co tutaj zobaczyliście. Super rzecz, te historyczne decyzje. One są często wykorzystywane w praktyce? Weryfikatorzy zwracają na to uwagę? Tak, no oczywiście nie w pierwszym przeglądzie, no bo wtedy nie ma historii, tak? Ale jakby każdy kolejny przegląd uprawnień, każdy kolejny przegląd uprawnień staje się pewnego rodzaju rutyną i pewnego rodzaju procesem, tak? I tutaj to, co jest ważne, to my w pewien sposób automatyzujemy te oczywiste decyzje do podjęcia tym weryfikatorom, podając im, słuchaj, w ostatnim przeglądzie miałeś taką decyzję, nie? Czyli jakby w ten sposób przyspieszamy cały ten proces. I Andrzej, tak, to faktycznie jest w praktyce wykorzystywane. Mało tego, wiele osób uważa, że jest to taka duża zaleta tego rozwiązania, gdyż nie widzieliśmy takich pomysłów w innych rozwiązaniach klasy GRC. No właśnie, i czy po zakończeniu takiego przeglądu, to już możemy, Andrzej, ręce do kieszeni i na lunch? Wiesz co, ja myślę, że dla biznesu tak, ale natomiast dla IT tutaj praca dopiero się zaczyna, bo teraz muszą te wszystkie decyzje zaimplementować w tym systemie ERP. Okay. I tutaj to jest prawdziwe wyzwanie, dlatego że te prace bardzo często wymagają dodatkowych analiz. Trzeba się zastanowić, co odebrać, co zostawić, jak zaadresować te ryzyka, a przede wszystkim jest tego bardzo dużo i to może rozleć się w czasie nawet na kilka miesięcy. No to właśnie i tutaj rozumiem, że wtedy jakby szczególnie ważnym elementem jest jakby monitorowanie tego progresu, tego odebrania, tak? Tych uprawnień, czy faktycznie te decyzje, które sobie weryfikatorzy jakby podjęli, czy one faktycznie znajdują się, mają zastosowanie potem w tych systemach końcowych. No to może zobaczmy to teraz, jak to wygląda w systemie. A bardzo chętnie. No dobrze, to zanim przejdziemy do raportu z postępu implementowania decyzji, zobaczmy, jakie wykresy dotyczące przeglądów okresowych są dostępne w przeglądzie okresowym. Ten wykres kołowy po lewej stronie mówi nam o postępie. Tutaj mieliśmy 2 weryfikatorów, jak pamiętacie. Pierwszy weryfikator już zakończył swoją pracę, dlatego 80% decyzji już jest zakończonych, 12 jest w toku na tym jednym użytkowniku. No i oczywiście gro tych pozycji, po 24 decyzje były decyzjami o odebraniu, 5 akceptowanym, dla 3 nie mamy decyzji, 1 została pominięta. Czyli tutaj widzimy jakby rozbicie tych decyzji na osi czasu. Oczywiście taki wykres dla bardziej skomplikowanych przeglądów ma większą wartość dodaną, bo wówczas jakby możemy wiedzieć, na jakim etapie w przeglądzie jesteśmy. Tutaj było 2 osoby zaangażowane, w związku z tym takie wyglądy nie mają do końca sensu. Tutaj jest bardzo dużo raportów. Na pewno ten, który chcę pokazać, czyli postęp z wdrażania decyzji, to jest taki podstawowy raport, zaraz go omówię, natomiast mamy jeszcze kilka innych, na przykład kto jest aktualnym weryfikującym dla pozycji, albo czy ktoś akceptuje własne uprawnienia, bo tak też się czasami zdarza wskutek różnych
decyzji typu przekazanie pozycji, w jakich stopniu pilnujemy tego, natomiast na końcu robimy taką weryfikację, czy ktoś czasami swoich nie akceptował. No i też szczegółowe podsumowanie przeglądu, czyli ile było tych decyzji, jakie one były, wszystkie te decyzje zapisane da się do Excela zrzucić po takim przeglądzie i mieć je udokumentowane. To, co bym chciał dzisiaj pokazać, no to jest ten raport z postępu wdrażania decyzji. Jest bardzo fajny raport, ponieważ on ma kilka zastosowań. Takim podstawowym zastosowaniem jest przed kolejnym przeglądem uprawnień, czyli chcę wygenerować przegląd, no i patrzę, czy status implementacji jest na zielono. Status implementacji to jest informacja o tym, czy jeżeli dla danej pozycji, dla danego ryzyka była decyzja o tym, że należy odebrać to ryzyko, tak, to czy administrator je odebrał i czy na moment wygenerowania tego raportu, czy te decyzje są odebrane, nie? Czyli mówiąc krótko, wszystkie te nieodebrane, niezaimplementowane decyzje, no to są decyzje świadczące o tym, że była decyzja odbierz zarządzanie okresami księgowymi, a użytkownik nadal w momencie generowania tego raportu, tuż przed przeglądem, ma te uprawnienia, nie? I to jest bardzo złe, no bo jakby kontrola domyka się klamrą czy pętlą w sytuacji, kiedy biznes dokonał weryfikacji, następnie została przygotowana specyfikacja tych decyzji po przeglądzie i następnie IT zaimplementowało taką zmianę w uprawnieniach. Jeśli IT takiej zmiany w uprawnieniach nie zaimplementowało, to tak naprawdę biznes, który dostanie ten raport do przeglądu, no jakby będzie widział, że jakby IT nie wywiązało się do końca ze swojej pracy. Czyli to jest to, co myśmy mieli w naszym przeglądzie, że mieliśmy taki przypadek, gdzie jeden użytkownik miał już mieć odebrane uprawnienia w ostatnim przeglądzie, a IT tego nie odebrało. Nie? No, tak w skrócie, bo czasami też jest tak, mamy też takie doświadczenia, że IT to odebrało, ale potem na wniosek użytkownika zostało to nadane ponownie. Nie? I to wtedy jakby kłania się tutaj nam przede wszystkim prewencyjne nadawanie uprawnień z prewencyjną analizą ryzyk SOD. Jeżeli użytkownik, który akceptuje uprawnienia, widzi, że to generuje ryzyko, to jest większa szansa, że on tych uprawnień nie zatwierdzi. Jeśli narzędzie tego typu nie jest używane, no to generuje to takie ryzyko, że ponownie przydzielimy dostępy do odebrania. Nie? I tutaj to jest kwestia implementacji w kontekście na przykład składowej danego ryzyka, bo mogliśmy na przykład chcieć odebrać tylko jedną czynność albo pojedynczą czynność, a mimo wszystko użytkownik dalej ryzyko posiada bądź też nie posiada i to ten status ryzyka świadczy o tym, czy na dany moment użytkownik ryzyko ma, czy go nie ma. Czyli idealnie byśmy chcieli widzieć taką sytuację, kiedy użytkownik ryzyka nie ma i również decyzja wynikająca z przeglądu została zaimplementowana. Nie? Tutaj jest takie rozróżnienie, bo nie zawsze w ramach przeglądu, nie zawsze prosimy o pełne odebranie ryzyka, czasami odbieramy tylko jedną składową, jedną część, czynność pojedynczą danego ryzyka, mając świadomość, że to nie zabierze ryzyka, no ale jakby taką decyzję możemy podjąć, prawda, jako weryfikatorzy, no bo to jest nasza decyzja, co my chcemy temu człowiekowi zabrać. Więc to, o co prosiliśmy, jeżeli jest zaimplementowane i zrobione, to jest w statusie implementacji, no ale tutaj mamy też długą perspektywę, czy to nam załatwiło ryzyko. Zastosowanie tego raportu, no przede wszystkim dla IT przed przeglądem, dla administratora uprawnień, tak? To są wszystkie decyzje tutaj tylko i wyłącznie odbierz dostęp, także tu nie ma innych decyzji niż odbierz dostęp. Każda ta pozycja na liście powinna mieć dwie zielone bomby. Jeżeli ma czerwoną bombę gdzieś, to znaczy się, że coś nie zostało zrobione i warto wtedy przed takim przeglądem wysłać do IT informację: słuchajcie, zbliża się kolejny przegląd, czy odebraliście te uprawnienia zgodnie z ostatnim przeglądem, czy coś macie w trakcie, posprawdzajcie swoje incydenty, posprawdzajcie, bo to jest akurat jednego klienta, mamy to zintegrowane z ServiceNow, który wysyła, taki przegląd wysyła zgłoszenie na ServiceNow, żeby te uprawnienia zgodnie ze specyfikacją odebrać, no i to potem jest implementowane. Nie? Także to jest bardzo fajny raport, mój ulubiony, ponieważ on de facto pokazuje, czy cała kontrola nam tutaj prawidłowo działa. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy te różne raporty, które można
sobie wrzucić właśnie dla danego przeglądu do Excela w jakiś tam sposób. To środowisko labowe, więc tutaj z góry przepraszam za ilość tych różnych opcji, które tutaj mamy. Mogę taki raport wygenerować w PDF-ie, mogę taki raport wygenerować w Excelu. On może się trochę generować, bo to jest troszkę dużo danych, zapisał mi się, także mogę spróbować jeszcze za chwilę to pokazać. Niemniej jednak głównie też nie chcę przekraczać ramy takiego naszego filmu czasowe, także głównie chciałem pokazać ten postęp z wdrażania decyzji. Jeżeli interesują Was też pozostałe raporty albo chcielibyście je zobaczyć, to dajcie znać w komentarzu, a my wracamy do studia, no i podsumowujemy to, co przed chwilą pokazałem. No dobra, Filip, daj mi teraz złapać oddech, bo po prostu ten raport dla mnie boski. Super. Zwłaszcza, że dzięki temu wiemy, co już zostało zaadresowane, a to naprawdę może przydać się w przyszłości. Tak, w 100%. Na pewno przed kolejnym przeglądem, gdzie weryfikator biznesowy może poczuć irytację, jeżeli w ostatnim przeglądzie biznesowym zaznaczył, że dana rola, dane ryzyko, dane uprawnienie jest do odebrania, a teraz widzi w aktualnym przeglądzie, że nadal te uprawnienie zostało odebrane. Nie? No to irytacja to jest taki eufemizm. No tak. Oczywiście na swoje usprawiedliwienia IT może powiedzieć, że w międzyczasie te uprawnienia zostały ponownie zawnioskowane i tak faktycznie czasami się zdarza, że odbieramy w przeglądzie, a potem nadajemy w procesie, tak? No ale... No i tutaj cała ta pętla się zamyka. Dokładnie. Słuchajcie, to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za obejrzenie naszego kolejnego odcinka, jak również zapraszamy na odcinek na poziomie ekspert, gdzie omawiamy 5 najczęstszych błędów w tym procesie. Mamy nadzieję, że podobało Wam się demo naszego systemu klasy Gierce, który dla Was dzisiaj pokazywaliśmy. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, no i będziemy w kontakcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć!